Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stobelski, witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Hałasujemy, kończymy hałasowanie i zaczynamy przegląd płyt winylowych, które się pojawią w przyszłym tygodniu w Słupsku w sklepie Popmaster Record Shop oraz na stronie internetowej jeszcze w tym tygodniu popmaster.pl www.popmaster.pl. Od czego zaczynamy? Od Shack Attack, a Shack Attack i album Driving Hard i Shack Attack. Następna płytka to Candy Dulfer, Sexuality, Candy Dulfer. Ok, po Candy Dulfer i Shack Attack mamy Paula Ankę, który w 1964 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych tylko po to, żeby nagrać album. Album nazywa się Excitement on Park Avenue, Paul Anka live at the Waldorf Astoria. Waldorf może być, Waldorf, pan, który uwielbiał Słupsk, pamiętam. Ok, Brenda Russell, Get Here, Brenda Russell, Get Here, i na tym właśnie albumie znajduje się chyba jej największy przebój, Piano in the Dark. Piano in the Dark, czyli trzeci kawałeczek z pierwszej strony. A teraz trochę muzyki filmowej, tematy filmowe. Goldfinger, On Her Majesty's Secret Service, The James Bond Theme, From Dr. No. Tematy muzyczne z paru filmów, z paru odcinków filmu o Jamesie Bondzie, agencie 007, 007. Teraz największe przeboje Carly Simon. Przede mną największe przeboje Carly Simon i tu między innymi się zapewne znajduje You So Wayne. That's the way, hard to be, hearted it should be, the right thing to do. You're So Wayne. Proszę bardzo, zgadza się. Tu się znajduje właśnie chyba największy przebój tej pani. Jeden przynajmniej z największych przebojów. Tu też się znajduje, też jeden przebój. Taki olbrzymi. Największy z największych. Bonnie Tyler, Faster Than Speed of Night. I Total Eclipse of the Heart. To jest ten właśnie przebój Jimmy Steimana, który znajduje się na tej płycie. Jimmy Steinman to ten gościu, który 3 tygodnie temu zmarł. Właśnie w wieku chyba 70 lat. Ok, znowuż największe przeboje. Składak ze składakiem, Simon Garfunkel, Greatest Hits, Bridge Over Troubled Water, Mr. Robinson, The Sound of Silence, The Boxer, I Am a Rock, Katy Song, Cecilia, America. Tak to jest, tak to wygląda, takie to przeboje. Robert Palmer, Maybe It's Life Roberta Palmera. Nie wiem, czy zawiera przeboje, czy nie, ale myślę, że na pewno coś tutaj jest z utworów Roberta Palmera. A teraz Diana Ross, To Love Again, including free poster. Posteru chyba nie ma. O, jest, przepraszam, proszę bardzo. Najpierw tak, Diana Ross, wytwórnia Motown. Motown, wydanie angielskie i do tego plakacik. Proszę bardzo, plakat Diany Ross. Widzę, pięknie. Po Dianie Ross mamy Andy'ego. Andy Gibb, czyli jeden z braci Gibb, jeden z braci z zespołu Bee Gees. Andy Gibb, Shadow Dancing Andy Gibba. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba brał udział w jednym czy w dwóch nagraniu albumów Bee Gees. Poza tym nie, ale mogę się mylić. Ale mamy Bee Gees. Here at Last, Bee Gees Live. Podwójny album, koncert grupy Bee Gees. A to między innymi mamy składaneczkę, gdzie się składają mniej więcej takie utwory: New York Mining Disaster, 1941, Run to Me, Ward, Holiday, I Can See Nobody, I Started a Joke, Massachusetts, How Can You Mend a Broken Heart i To Love Somebody. To w składaneczce na drugiej stronie takie kawałeczki się znajdują. Oprócz tego Shadow Dancing, Wind of Change, dużo fantastycznych kawałeczków. Tu też mamy Bee Geesów z Gorączki Sobotniej Nocy, ale oprócz Bee Geesów Yvonne Elliman, Tavares,
Proszę bardzo, gorączka sobotniej nocy. To wszystko w Słupsku na Kołątaja za tydzień mniej więcej. Tak samo Spirits Having Flowen. To już chyba 3. albo 4. kopia tego albumu. Też już będzie, no nie będę rozklejał. Też w Słupsku za tydzień. A teraz Ultravox Collection. Patrzę, bo czasami Collection Ultravoxu jest w płycie dodany maxi single, a nie ma informacji na okładce. Tak sprawdzałem, czy nie ma czasami maxi single, ale po wadze powinienem wiedzieć, że nie ma. No w każdym razie Dancing with Tears in My Eyes, Hymn, Lament, Wiena, mnóstwo fajnych kawałeczków grupy Ultravox. Zresztą ta płytka pojawiła się w tydzień czy 1,5 tygodnia temu. Roberta Fleck się nie chyba w tym roku się w ogóle nie pojawiła, to znaczy nie pojawiła się akurat na tym albumie. Killing Me Softly, Killing Me Softly. Spójrzcie na okładeczkę, tak to wygląda. Tu Roberta Fleck, tutaj tak jakby piano było. Okładka w fantastycznym stanie, angielskie wydanie. Płyta z tego co kojarzę sobie też jest w fantastycznym stanie. Pops. No, płyta mintowa, Atlantic Records, label atramentowo-niebieski z pomarańczem, prawdopodobnie pierwsze tłoczenie. Pierwsze tłoczenie w mintowym stanie, fantastyczna sprawa. Nawet ta koperta jest w idealnym stanie, ale coś mi nie chce wejść. Spójrzmy, w środku nic nie ma. W środku nic nie ma. No. Prawie i już jest. No dobrze, teraz czas na muzykę elektroniczną. Planety, Isao Tomita, Tomita Planet, Red Seal, RCR Red Seal. Brytyjskie wydanie w pięknym stanie, okładka, płyta też w pięknym stanie, z tego co pamiętam. Rydwany Ognia Ewangelisa tydzień temu chyba 3 albumy wam pokazywałem, 3 egzemplarze, dochodzi 4. egzemplarz, także już co najmniej 4 albumy na stanie w sklepie Popmaster Record Shop są, a było 0. Tak, na początku tego roku było 0, wszystko się wysprzedało. Oprócz tego jeszcze mamy krótkie historie John and Vangelis, czyli John Anderson i Vangelis i ich krótkie historie. Fajnych albumik, fajnie wyśpiewany, fajnie zagrany. A teraz mamy Miriam Makeba. Miriam Makeba, płyta z 88 roku. Ona zasłynęła w latach 70. jednym utworem, bardzo wielki przebój, już nie pamiętam jak się nazywa, no to jest jeden z następnych jej albumów, ale nie znam płyty. Sangoma, Miriam Makeba i Sangoma, a teraz gostek popularny w latach 90. no i w 2000 też myślę, Seal i jego album. I co my tu mamy takiego, który... Killer, tak, największy przebój, Killer, 4. utwór na pierwszej stronie. Zastanawiałem się, co on śpiewał. Maxy singli tyle miałem Killera, a nie pamiętam, co sobie śpiewa. No ale Killera, dobrze. Welcome to the Pleasure Dome, czyli ładnie jeszcze na stronie internetowej www.popmaster.pl. I teraz co mamy? Składaneczkę Don't Walk, Boogie, 20 wielkich dyskotekowych dźwięków from EMIs. EMI wydała 20 największych wielkich dyskotekowych dźwięków. I co mamy? Taste of Honey, Tavares, Sheila B. Devotion, ale znam inny kawałeczek niż ten, to jest Singing in the Rain, Macho, Evolution, Patsy Gallant, Gonzales, Tavares z powrotem, Cloud, Substitute, piękny kawałeczek dyskotekowy, faktycznie, Sylvester, Tavares, Matumbi. Ok, T-Rex nawet jest, I Love to Boogie, no dobrze, no dobrze. Tu mamy składaneczkę, tam było 20 wielkich przebojów, tu mamy 30 cały czas wielkich przebojów, proszę bardzo, podwójny albumik. To mi przypomina okładeczka i w sumie kawałki w sumie te same co na niemieckim Kuschel Rockach wychodziło. Najlepsze Kuschel Rock 1, 2 i 3. No i tu co mamy? Tu mamy chociażby Marvina Gaye'a, Let's Get It On, Move Closer, Phyllis Nielsen, piękny, Billy Withers, Ain't No Sunshine, no właśnie, Ain't No Sunshine Billy Withersa, fantastyczny kawałeczek. W wersji polskiej śpiewała to Budka Suflera i znowuż w życiu mi nie wyszło, tak się zaczynało. Ale wyszedł ten przebój i dla Bill Withersa i dla Budki Suflera. Ok, Just the Way You Are, Billy White, All Green, I'm Still in Love with You,
Four Tops, Smokey Robinson, Dennis Williams, Michael Jackson, Chili Commodores, The Isley Brothers. Mnóstwo fantastycznych kawałeczków na tym podwójnym albumie. Następny podwójny album, tylko że już jeden wykonawca, a nie 30 wykonawców, to Cliff Richard Private Collection, czyli przeboje Cliffa Richarda z przestrzeni 79-88 lat. Tak, dziesięciolecie Cliffa Richarda na tym podwójnym albumie. Zdaje się, że ostatnio też to było. Oprócz tego mamy Tears for Fears. W tamtym tygodniu pokazywałem piosenki z Wielkiego Krzesła. Album się tak nazywał The Song of Big Church, a tu mamy The Seeds of Love. Nasiona miłości, zasiana miłość, tak, Seeds of Love i Tears for Fears w przyszłym tygodniu. Uwielbiam ten kawałek The Seeds of Love i teledysk, fantastyczny teledysk, moim zdaniem fantastyczny teledysk i moim zdaniem fantastyczny kawałek The Seeds of Love. Ok, Showing the Seeds of Love, o, tak to jest. I na zakończenie mamy Shirley Bassey, Live in Japan. Dość tego, że dość mało tego, że ona zaśpiewała w Japonii, gdzie koncert był nagrany i wydana płyta, to jeszcze płyta jest japońska. Dość, że śpiewa w Japonii, to jeszcze wydana na japońskim longplayu. Podwójny album, w fantastycznym stanie okładka, w fantastycznym stanie obi. Chociaż tutaj taki pożółkłe jest, ta wkładka też pożółkła trochę, już swoje lata ma. A ile to może mieć lat? 78 rok, panowie i panie, płyta 78 roku, japońskie wydanie. To coś jeszcze doczytałem? Z koncertu z 77 roku, aha, bo tu są daty, gdzie było nagrane. Dobrze, 25 november 77 rok, czyli Shirley Bassey, koncert 77 roku w Japonii, wydany na japońskiej płycie. I to by było na tyle. Zapraszam do następnego odcinka, ale to w zależności będzie zależne od pogody. Od pogody, bo ponoć za godzinkę ma lać. Dobrze, słuchajcie, trzymajcie się. Miłego tygodnia, udanego tygodnia i oczywiście miłego weekendu. To na razie. Po hałasowaniu.